witam wszystkich wiksiarzy! Zelma na YouTubie! Dawaj suba, witaj w klubie! Siemanko, witam Państwa bardzo serdecznie. Zetorek stoi. Spoko traktorek. Zetorek spoko traktorek. Przynajmniej dla mnie spoko traktorek. Lubię tego traktorka. I będę w nim zmieniał oświetlenie LED. I o tym oświetleniu sobie porozmawiamy. Mamy je testować, jeżeli ktoś ma je kupić, no to zaraz zobaczymy, czy będzie działała. To jest lampa, która przeszła wszystkie testy. Uważam, że te lampy są... Nie będę używał brzydkich słów. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog będzie poświęcony kompletnie nowemu oświetleniu w moim ciągniku, czyli w Zetorze 16145, chociaż można by powiedzieć, że w Zetorze 21 145, a może i 22. Kompletnie nowe oświetlenie, najwyższa półka, oświetlenie premium firmy Osram. Na 8 reflektorach zrobiliśmy, ja myślałem, że pseudo 360, a to jest komplet 360, można powiedzieć, że aż no, przerosło to moje oczekiwania, więc powiem Wam, co to jest założone. Ogólnie jest 8 halogenów o różnej wiązce, czyli tak, górę mamy wiązkę o promieniu, czy tam kącie światła white, bok to jest ultra white, czyli na schodkach mamy reflektory ultra white, tył to są 4 reflektory white. Jest to największy chyba model z tej serii, czyli z serii Osram Cube PX Professional, seria Professional. I moc tych lamp to jest 4500 lumenów, czyli wyobrażacie sobie 4500 lumenów. Z przodu mamy 9000 u góry, 9000 na dole, czyli przód mamy 18 000 lumenów, tył mamy 18 000 lumenów. Można powiedzieć, że na tych lampach mamy oświetlenie większe niż, no można powiedzieć, ciągniki, które wyjeżdżają, zależy oczywiście jakie, które wyjeżdżają prosto z fabryki. Teraz przedstawię Wam tutaj też trochę, powiem o testach, które przeprowadziłem na tych lampach, ale najpierw Wam pokażę te jakby lampy i powiem trochę właśnie o tych parametrach technicznych. Więc teraz tak, lampy głównie, które są tutaj założone, to są właśnie Cube PX, czyli PX 450 White, pokażemy tu, i Ultra White. Zaraz znajdziemy tutaj pudełeczko, jak to będzie wyglądało. Tu jest White, tutaj mamy zestaw montażowy i tu mamy Ultra White i powiem, czym te lampy się różnią. Mamy oczywiście jeszcze inne wiązki, czyli wiązki dalekosiężne, spotowe, światło, które jest bardziej punktowe i świeci kupę metrów dalej. Więc teraz tak, z przodu mi zależało na tym, żeby oświetlić jak najbardziej ten obszar roboczy, z tego względu jeszcze też, że Zetor ma przyciemnione szyby, więc to światło do pracy w nocy no, musi być wysokie i mocne, tak? Czyli teraz tak, słuchajcie, w przypadku przodu u góry mamy wiązkę wide'ową,
I teraz jeżeli spojrzycie sobie 4500 lumenów, ale jeżeli spojrzymy sobie na ten tutaj, nie wiem jak to nazwać, wykres, wiązka dociera do 100 metrów, czyli to jest w ogóle, te lampy to jest kosmos, nie? Jeżeli chodzi o kolor, no to jest 6000 kelwinów. To jest kolor, który mi najbardziej odpowiada. Zimne światło, światło, które pobudza. Mi się na takim świetle najlepiej pracuje nocą i widać to będzie też, jaka jest różnica pomiędzy jakimś takim budżetowym oświetleniem. Na zdjęciu wrzucę Wam zaraz tutaj zdjęcie też, jak będę opowiadał o tych lampach. I bardzo ciekawą opcją, którą jest bardzo ciężko nagrać w nocy, ale opowiem Wam, jak to wyglądało, jak testowałem te lampy. To jest ta lampa, czyli to jest lampa ultra wide. Jak zobaczycie sobie na szkło tej lampy, soczewkę czy jak to nazwać, ona jest taka bardzo prążkowana i ta lampa, jeżeli tą lampę weźmiesz, odwrócisz i weźmiesz ją przed siebie, załóżmy przy klatce piersiowej, jak ona jest włączona, to ta lampa centralnie w tym punkcie rzuca w ten sposób i w ten sposób, tak? Czyli mamy obszar oświetlenia, jeżeli tu mamy tą lampę na dole zamocowaną, mamy centralnie 180 stopni oświetlenia. To jest strasznie ciężko jakby opowiedzieć o tym, bo jakby jak ja tą lampę włączyłem, to nie wierzyłem, że może takie coś być, ale to jest za sprawą właśnie tej soczewki, czy tam tego szkła, które tutaj jest, i właśnie te prążki powodują to, że centralnie ta lampa rzuca na 180 stopni, tak jak ona jest tutaj delikatnie skierowana do przodu, ona oświetla dosłownie pół ciągnika. Jedna lampa oświetla obszar, tak jak mówię, i to jest na 20 metrów, bo mówię, jak weźmiemy sobie tutaj od ultra wide'a, to zobaczcie, do 120 metrów to, co robi ta lampa, to jest po prostu kosmos. Przy 20 metrach mamy pełne światło, do 20 metrów, ponad, do 30 metrów macie, patrzcie, pełne światło, nie? I tak samo, wszystkie lampy są 4500 lumenów. Ciekawostka jest taka, że wzorem wcześniejszych testów też tutaj tą lampę podłączyłem do miernika, czyli do multimetru. Lampa pobiera 5,6 ampera. Wcześniej przyjmowałem 12 V. O kurde! Jaka to jest moc! 5,60 ampera. Wiadomo, że gdzieś tam trochę może ta elektronika tej lampy pobierać prądu, ale no 5,5-5,6 ampera. Także moc jest niesamowita. Spojrzenie na tą lampę grozi wypaleniem oczu. Wrażenie jest takie, jakbyś na spawankę spojrzał, że w nocy jak spojrzysz na tą lampę, to musisz naprawdę mocno pomrużyć oczami, żeby wzrok z powrotem wrócił do normy, bo nic nie widać, nie? Zaraz zresztą je odpalimy. I teraz jeżeli chodzi o same przyłącze tutaj elektryczne, to jest na DT2, zaraz to pokażę. Tutaj jest właśnie ta kostka przyłączeniowa, postaram się ją zaraz Wam tutaj zdjąć, dajcie mi sekundę. Ok, bo to bardzo mocno trzyma. O. To jest właśnie ta DT2. Złącze jest w pełni hermetyczne, absolutnie to nie wpuszcza wody tutaj. Mówię, w 100% hermetyk. Bardzo mocno to złącze tutaj trzyma. Oczywiście test szczelności i wszelkiego rodzaju testy zostały przeprowadzone. W związku z tym przeprowadzimy testy. Natomiast nie przeprowadzimy testów typowo wodoodporności. Jeżeli mamy ciągnik, to jak wiemy, taki ciągnik pracuje w różnych warunkach. Na przykład może wozić ciągnik obornik lub może pracować w opryskiwaczu. I jak ciągnik pracuje w opryskiwaczu, na przykład może wozić RSM, no i zawsze może dojść do uszkodzenia opryskiwacza. W związku z zaistniałą sytuacją przetestujmy lampę w innym płynie niż woda. No nie można tak sobie tylko lampy wziąć, zrobić reklamy i nawet tego nie przetestować. Takie jest moje zdanie na ten temat. To trzeba troszeczkę tutaj, trzeba troszeczkę fantazji. Trzeba mieć fantazję, dziadku. Trzeba mieć fantazję i pieniądze, synku. No tak, to takie flaki z olejem potem moim zdaniem się robią. No.
Nie wiem, czy ona jest aluminiowa, czy jaka. Natomiast wiem, że będę ją testował. No, przepraszam, tak. Także mamy, proszę Państwa, lampę w RSM-ie. Co było robione z testów? Moczenie w RSM-ie 32, około 30 minut. Następnie moczenie w wodzie. Test myjki ciśnieniowej Karchera 160 barów. Ta lampa to wszystko wytrzymała. Ja przez chwilę mówię, kurczę, nie wiem, czy nie posuwam się nawet za daleko, ale stwierdziłem, że okej, nawet jeżeli by doszło do uszkodzenia takiej lampy, taką lampę sobie kupię i założę, ale chciałem ją przetestować tak konkretnie, więc to były te testy łącznie z Karcherem. No i potem podczas montażu tych lamp, jedna z tych lamp mi spadła. No niestety spadła mi ta lampa na łapę od ciągnika. To była tamta lampa, nie mogłem przykręcić tej śruby, więc ta lampa mi spadła. Odbiła się w dwóch miejscach od haku CBM-a i od łapy ciągnika. Mówię, kurczę, no nieciekawie. Tutaj się odbiła w tym miejscu i gdzieś tutaj jeszcze w kolejnym miejscu. Przestraszyłem się, aż mi się trochę ciepło zrobiło. No i mówię, dobra, jeżeli ta lampa to wytrzymała, nie zrobiło to absolutnie żadnego wrażenia na tej lampie. Lampa, która została poddana testom wcześniejszym, czyli Karchera, można powiedzieć, że i DeWalta kątówki, została zaznaczona tutaj literką Z, że przeszła Zelma test. Musiałem się gdzieś chyba leciutko obrać RSM-em, bo mnie buzia trochę tu szczypie. Także jesteśmy po pierwszych testach lampy, gdzie niegdzie tam leciuteńko tylko farba po Karcherze zeszła. No i tutaj tak o, mam nadzieję, że to widać, od szurania lampą po no po ziemi, nie? I o, tak jak widzicie tutaj na rogu jest troszeczkę farba zdarta. Tutaj no to jeździłem tą lampą w ten sposób po ziemi, bo myjka po prostu 170 barów, no to tutaj z tych krawędzi leciutko zdjęła farbę i tak samo zdjęła leciutko tutaj przy śrubkach farbę. Więc teraz zaznaczymy, oznaczymy sobie tą lampę, żeby nie było jakiś tam ale. Więc zaraz ją oznaczymy, żeby było jasno, że to jest ta lampa, która była testowana. No ładna lampeczka. Słuchaj, wyciąłem tu literę Z. Pyk, pyk, pyk. Coś a la Zorro. I tą lampę, zobaczmy, to złączę jeszcze. Ty, suchutkie. Po myjce 170 barów, suchuteńkie. Jak widzicie, ta lampa tutaj dostała, bo była rzucana. Była testowana, tak jak mówię, Karcherem, dlatego ją zaznaczyłem tą kątówką, żeby mieć wgląd na tą lampę. Także jak dostała Karchera czy coś, to gdzieś tutaj troszeczkę te 160 barów leciutko farbę, tak, jak było szurane tym. I ciekawostką w tej lampie jest to, że tutaj jest tak gruba ta obudowa, że nawet pukanie tą lampą, czy rzut tą lampą, no to niestety, ale jak testować, to testować. I centralnie wam mówię, nic. No i dlatego jak mamy je testować, jeżeli ktoś ma je kupić, no to i zobaczymy, co z nią będzie. Zaraz zobaczymy, czy będzie działała. To jest lampa, która przeszła wszystkie testy. Absolutnie nie robi na tej lampie wrażenia. No, testy, uważam, że te lampy przeszły hardkorowe, czyli tak jak mówię, 9000 lumenów z przodu, 9000, 18 z przodu, 18 z tyłu, bo 9 u góry, 9 na dole. Czyli generalnie oświetlenie jest lepsze niż w moim niedawno kupionym ciągniku. Lampy, jeżeli chodzi o jakby wrażenie ze środka, z kabiny, to zresztą będziecie widzieli to na załączonych wycinkach z tego, jak to montowałem. No to jest, no jest kosmos, jest przepaść po prostu do budżetowych lamp premium, nie? To jest, kurczę, naprawdę najwyższa półka. I myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał dobre oświetlenie sobie założyć, to warto zainwestować po prostu w
w taki temat, ale to już zależy jest od Was. Ja przetestowałem dla Was do tego stopnia, jak mogłem. Pokażę Wam teraz, jak te lampy wyglądają, żeby ktoś nie mógł, nie wiem, nie zarzucił mi, że któraś z lamp nie działa, czy coś takiego po tych testach. Słuchajcie, włączyłem koguty, no ale koguty muszą być włączone, żeby było oporowo. Także kwestia tego, zobaczcie, to jest naprawdę lampa, która doświetla nawet w dzień. Spojrzenie, mówię, na tą lampę to jest po prostu kosmos. Wiadomo, że w dzień to nie oddaje tego może do końca, ale naprawdę w nocy przy kubełku, przy podnośniku kobyłkowym, jak z góry to nagrywałem, to no przepaść po prostu, do budżetowych to jest przepaść. I tak jak mówię, lampa, która przeszła wszelkiego rodzaju testy, tutaj oznaczona, wszystko działa, absolutnie żadnego wrażenia na tych lampach, znaczy na tej lampie, no bo ta była poddana tym testom, no żadnego wrażenia, nawet upadek na ramiono ciągnika nie robi najmniejszego wrażenia na tych lampach. Wszystko złożyłem, wszystko jest złożone na przekaźnikach, bo Zetor ma wszędzie instalację przerobioną przeze mnie na przekaźniki 40 amperowe, także nie obciąża to w żaden sposób włączników. No i co? No i Zetorek ma naprawdę, kurczę, pierwszą ligę oświetlenie. No i co dużo mam powiedzieć, to jest, mówię, pierwsza klasa dla mnie. Lampy są strasznie mocne, tak jak mówię, w nocy się na to spojrzy, to... Co? Nic nie widać, co? A ci oczy wypalą. Takie mocne. Jak na halogen się spojrzysz, to jest koniec. Zobaczcie, jak to rozświetla. To jest kosmos, nie? Kupę czasu na nim spędziłem i powiem wam, że cieszy, jak takie rzeczy potem udaje się montować w nim, czy tak samo jak to nagłośnienie. Przejedziesz się takim ciągnikiem, to się buzia śmieje. Nawet jak teraz na tą lampę patrzę, to aż w oczy, kurczę, trzeba przymrużać, nie? Także dobór lamp, jakie Was by interesowały, to już musicie sobie na stronie, ja Wam wrzucę na dole stronkę, czyli będziecie chcieli spotową, nie wiem, do oświetlenia belki opryskiwacza dalekosiężną, czy wybierzecie takie jak ja, na przykład wide do pracy typowo do oświetlenia bliższego, jakby tego. Zobacz, teraz mnie lepiej rozświetli. Do bliższego obszaru, tak jak w moim przypadku do obszaru roboczego, czy ultra wide na przykład na schodki. No ja na przykład ultra wide stwierdziłem, że na schodki ze względu na jeszcze szerszą tą wiązkę, bo jak zobaczycie pomiędzy wide'em a ultra wide'em, to tutaj w najbliższym 20 metrach ona rozświetla nam tutaj na 40 metrów około, nie? Plus minus. Natomiast ten ultra wide, on oświetla nam praktycznie na 60 metrów przy 20 metrach. Pierwsze 20 metrów jest w pełnym jakby zakresie 60 metrów. Jak tą lampę ultra wide się weźmie, to ona oświetla, jak tam stałem przy garażu, to ona oświetlała tak jak tu babci Seicento stoi. W pełni hermetyczne złącze, bardzo mocne lampy, mówię 4500 lumenów. Filmik z montażu tutaj też urywki Wam powrzucałem i oddzielnie jeszcze będzie filmik zrobiony z takich testów, gdzie tak jak mówiłem, test w RSM-ie, test pod wodą, test karczerem i crash test kurczę rzutu, czyli jakbyśmy w kręgle grali i te lampy, no nie robi to dla tych lampach absolutnie żadnego wrażenia. Przez to też, że jest właśnie obudowa w ten sposób wykonana, lampa bardzo ciężka, bardzo masywna i właśnie tak jak mówię, przez to, że jest ta obudowa w ten sposób wykonana, że jeszcze tutaj są takie wypustki, to jest podobny temat jak w telefonie komórkowym. Ja zawsze kupuję też takie obudowy, które jak ekran spadnie na dół, nie pozwolą jakby zetknąć się z podłożem. I tu jest to samo, że to jest tak grube i tak jakby daleko wystaje, jest tak masywne, bo to aluminium na pewno będzie, że po prostu
nie ma możliwości praktycznie, no już naprawdę bardzo by się trzeba było postarać, no ale ja już, no to nie chodzi też o to, żeby zniszczyć jakiś produkt, tylko żeby pokazać, jakie ma możliwości. No i myślę, że to było na tych moich testach pokazane jak najbardziej, nie? To chyba nie ma o czym mówić więcej. I teraz tak, ja wybrałem montażówki, bo montażówki możemy te lampy zamontować na uchwytach HD, czyli tutaj na dwie śrubki, ona ma bardziej ruch góra-dół. To jest bardzo mocny uchwyt, on przychodzi tutaj na bokach. Natomiast ja chciałem ten uchwyt flex, który pozwala mi w większym zakresie regulować tą lampę i obracać ją po prostu na boki. Czyli tutaj ja mam na tych uchwytach właśnie flex i na kabelkach tutaj dedykowanych, tak jak mówię, w pełni hermetycznych. Na co mogę zwrócić uwagę, to jeżeli byście chcieli takie coś założyć, to tutaj to jest dosyć tak zalane, długa jest ta wtyczka, więc warto zrobić sobie dłuższe uchwyty. Jeżeli ktoś by montował, tak jak ja na przykład u góry, jest ok, ale z tyłu troszeczkę uchwyty powinny być, zaraz jeszcze wyłączę, to pokażę, troszeczkę mógłbym dać dłuższe te uchwyty, żebym miał pełniejszy zakres po prostu ruchu tej lampy. No i co tu dużo mówić, Zetor ma kurczę premium nagłośnienie, premium oświetlenie i ogólnie jest premium, można powiedzieć. Także ja jestem z tego oświetlenia mega zadowolony, bo no, urywa głowę, wypala oczy. Z trawą i z rzepakiem póki co nie próbowałem, bo strach wjechać w pole. Nie no, się śmieję, naprawdę jest super. I co jeszcze mogę powiedzieć? Już wiem, że bardzo dziękuję firmie Osram za to, że mogłem założyć to oświetlenie i no i ograć te filmy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.